Na stoku Szubienicznej Góry w Gdańsku-Wrzeszczu wznosi się prawosławny sobór katedralny świętego Mikołaja. Na początku XX wieku zbudowano w tym miejscu kompleks krematoryjny z kaplicą w stylu neogotyckim. Nad głównym wejściem umieszczono jedno z 9 kopuł. O tym, że jest to katedra świętego Mikołaja, polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, informuje tablica w 4 językach: polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Blokowany podjazd prowadzi do bramy wiodącej do dawnego kompleksu krematoryjnego. Dom pogrzebowy przypomina mały zamek i było w nim krematorium, kostnica i biura, którymi zarządzało Towarzystwo Kremacji. Urny z prochami chowano na cmentarzu przylegającym do krematorium. Po wojnie cmentarz zdewastowano, a kaplica z kompleksem trafiła do gminy ewangelickiej. W 1954 roku przekazano ją polskiemu autokefalicznemu kościołowi prawosławnemu. Dobudowano przedsionek, a główne wejście znalazło się na wprost ołtarza. W przedsionku umieszczono dzwon. Kaplica zyskała również kopuły, których wraz z bramą jest 9. Jedna kopuła to symbol jedynego Boga, 2 symbolizują 2 natury Jezusa, boską i człowieka. 3 to Trójca Święta. 5 kopuł oznacza Jezusa i 4 ewangelistów, 7 to 7 sakramentów świętych, a 9 oznacza 9 czynów anielskich. Dawna kaplica została zbudowana z cegły klinkierowej i posiada zdobienia w postaci ornamentów na słupach podtrzymujących łuki. Gdy została przekształcona w cerkiew, na jednej ze ścian umieszczono wizerunek patrona świętego Mikołaja Cudotwórcy. Mozaika z wizerunkiem świętego Mikołaja znajduje się również nad głównym wejściem. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków w 1996 roku. Gdy nie odbywa się liturgia, otwarte jest boczne wejście. Boczne wejście do katedry prowadzi przez niewielki przedsionek. Drewniany ikonostas pochodzi prawdopodobnie z cerkwi rozebranej w czasach II Rzeczypospolitej, choć nie wiadomo z której i z jakiego roku. Szczęśliwie przetrwał wojnę i trafił do Gdańska. Ikonostas jest skromny, bo tylko trzyrzędowy. O środku ikon namiestnych, czyli miejscowych, znajdują się królewskie wrota symbolizujące wejście do Królestwa Bożego. Może przez nie przechodzić wyłącznie kapłan sprawujący liturgię. Widnieją na nich wizerunki 4 ewangelistów oraz ikona zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Nad królewskimi wrotami umieszczono ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. W drugim rzędzie znajduje się 12 ikon z wielkimi świętami prawosławnymi i wieczerzą Chrystusa z apostołami po środku. Trzeci rząd to ikony Trójcy Świętej. Wzór fresków pochodzi z Kosowa. W części ołtarzowej na suficie znajduje się fresk Matki Bożej Znaku, nawiązujący do bizantyjskiej ikonografii IX wieku.
Na ścianach umieszczono freski przedstawiające 12 świąt prawosławnych. To fresk przedstawiający zaśnięcie Bogu Rodzicy. Z sufitu spogląda na wiernych Chrystus Pantokrator. Na balustradzie chóru wizerunki świętych z mandylionem Chrystusa po środku. Na anałojczyku ikona świętego Mikołaja z jego relikwią, do której podchodzą wierni i składają pocałunek. Zwyczajem w cerkwi prawosławnej jest zapalanie świeczek. Ustawiono zatem kilkamosiężnych lichtarzy na kilkadziesiąt świeczek każdy. Z prawej strony ikonostasu ustawiono grupę ukrzyżowania. Każdy centymetr kwadratowy prezbiterium, nawy, sufitu i chóru pokrywają freski. Na ścianach wiszą ikony i ustawione są ołtarze boczne. Na tym ołtarzu postać świętego Mikołaja. Na ogrodzeniu okalającym katedrę umieszczono fotografie ze scenkami rodzajowymi i cerkwi z różnych miejsc. To cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku. Monaster Świętego Mikołaja w Serbii i Białogórski Monaster Świętego Mikołaja w Rosji. Na placu z lewej strony ustawiono trójramienny prawosławny krzyż.